Witam serdecznie. Dzisiaj po południu deflacja w Polsce stała się faktem. Szok to jest temat przewodni tego wpisu. Na samym początku zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy i dawania lajków, jeżeli uważacie, że te materiały niosą dla Was jakąś wartość. Zaczynamy! Partnerem tego odcinka jest dom maklerski XTB, który oferuje teraz m.in. akcje ułamkowe. Akcje ułamkowe umożliwiają inwestowanie w niewielką część akcji wybranej spółki, dzięki czemu nie tylko zwiększają swobodę w doborze walorów do portfela, ale również ułatwiają kontrolę nad inwestycjami. Więcej szczegółów w linku w opisie i w komentarzu. Bardzo gorąco to polecam. Andrzej Stefaniak. Deflacja w Polsce stała się faktem. Szok. Naprawdę dzisiejsze dane makroekonomiczne, które poznaliśmy o godzinie 10, które zaczynają nam pokazywać, jaki jest obraz polskiej gospodarki na początku trzeciego kwartału, już w pierwszej kolejności dały nam dwa zaskoczenia. Pierwszym jest odczyt inflacji producenckiej w naszym kraju, która stała się deflacją. Mamy naprawdę na początku drugiego półrocza tego roku deflację w Polsce. Deflację, czyli ujemną dynamikę wzrostu cen w ujęciu rok do roku i to jest po prostu fakt. Na co należy zwrócić uwagę, że ten odczyt był bardzo bliski skrajnie negatywnym, takim niskim prognozom, co oznacza, że procesy dezinflacyjne postępują i będziemy mieć bardzo dużą szansę na kontynuację, a jako że te czynniki, które teraz sprzyjają tendencjom dezinflacyjnym, deflacyjnym, będą kulminowały, będą się nawarstwiały dopiero w taki sposób najbardziej ekstremalny we wrześniu, więc prawdopodobnie dane, które poznamy w październiku, które będą pokazywały nam inflację we wrześniu, będą nam pokazywały ekstremalne, najmocniejsze poziomy deflacji, najniższe poziomy i prawdopodobnie okaże się, że deflacja w Polsce jest najniższa w ogóle w XXI wieku. Tak niskie będą odczyty deflacyjne w naszym kraju i oczywiście warto na to zwrócić uwagę. Na te czynniki zwraca uwagę także Bank Pekao SA w swoim bardzo dobrym tweetie, gdzie jasno, czytelnie obrazuje, że należy spodziewać się kontynuacji procesów deflacyjnych w naszym kraju w kolejnych miesiącach i to jest bardzo dobra wiadomość także dla inflacji konsumenckiej. No jak widzimy na następnym wykresie, inflacja producencka w Polsce zachowuje się tożsamo z tym, co się dzieje w strefie euro, więc nie ma żadnego lokalnego czynnika wpływającego pozytywnie albo negatywnie na inflację, ponieważ ta trajektoria zachowuje się dokładnie tak samo. Strefa euro jest w deflacji, polska gospodarka także jest w deflacji, te wskaźniki jednoznacznie zachowują się tak samo, a poznana dzisiaj inflacja producencka w Niemczech wyniosła nawet minus 6%, więc skala deflacji u naszego zachodniego sąsiada sygnalizuje, że prawdopodobnie tożsamo bardzo silna dynamika deflacji pojawi się także w Polsce w danych za sierpień, które poznamy w połowie września, więc naprawdę przed nami dopiero kulminacja procesów deflacyjnych. Jeszcze to wiąże się z efektami bazy, dlatego też ja osobiście spodziewam się, że deflacja w swoim piku sięgnie poziomów dwucyfrowych, no i to będzie bardzo dobra wiadomość dla nas wszystkich oraz także dla gospodarki, która dostanie ulgę w postaci tego, że mamy teraz środowisko deflacyjne. Na następnym wykresie widzimy, że teraz ta inflacja producencka w strefie euro jest bardzo ściśle skorelowana z zachowaniem cen gazu i jako że cena gazu dopiero na przełomie sierpnia i września w poprzednim roku osiągnęła swoje apogeum, dlatego też ten czynnik, który prowadził do wzrostu inflacji w poprzednim roku, a teraz prowadzi do bardzo silnej deflacji, będzie kulminował właśnie we wrześniu, a te dane poznamy w październiku, tuż przed wyborami w naszym kraju i myślę, że będzie to jeden z bardzo istotnych czynników, który pozwoli nam ocenić skalę tych zjawisk, które teraz mają miejsce na całym świecie, a w Europie jest to związane przede wszystkim z zachowaniem ceny gazu. Jutro będzie w porannym komentarzu więcej na temat gazu i tutaj także podzielę się swoim punktem widzenia na temat tych perspektyw, co dalej może się wydarzyć na rynku tego surowca energetycznego.
Z danych makroekonomicznych, które poznaliśmy także produkcję przemysłową i to jest drugie zaskoczenie dzisiaj, ponieważ te dane były tak słabe jak skrajnie pesymistyczne prognozy, więc osłabienie gospodarcze cały czas trwa i postępuje i wykres to ładnie pokazuje, natomiast to osłabienie gospodarcze będzie także jeszcze wyraźniej wpływało na to, że procesy deflacyjne w Polsce będą pogłębione i będzie to także sprzyjało temu, żeby inflacja konsumencka spadała mocniej niż zakładały prognozy. Prawdopodobnie stanie się ona jednocyfrowa już teraz i to pozwoli na obniżki stóp procentowych, więc to jest jeden z pierwszych wniosków takich realnych dla nas, dla każdego z nas, ponieważ obniżki stóp procentowych stają się po tych danych bardziej prawdopodobne. Trzecia publikacja, która była dla nas dzisiaj istotna, to były wynagrodzenia i w lipcu wyniosły one 10,4. Były one tuż poniżej tempa wzrostu cen, czyli generalnie realne wynagrodzenia są na poziomach neutralnych. Natomiast jak zobaczymy, jak zachowują się te realne wynagrodzenia, to widzimy bardzo dynamiczne odbicie w ostatnich miesiącach. Te wynagrodzenia, które miały dynamikę ujemną, stają się teraz dodatnie i kolejne miesiące przyniosą nam to, że realne wynagrodzenia staną się faktycznie dodatnie, a ta realna konsumpcja pozwoli na ożywienie gospodarcze plus ten impuls z rynku nieruchomościowego, który także teraz postępuje. Myślę, że oznacza, że dno cyklu gospodarczego, kulminacja negatywnych zjawisk gospodarczych ma miejsce właśnie na przełomie drugiego i trzeciego kwartału i myślę, że tak należy interpretować te dane, które teraz poznamy, ale jutro poznamy jeszcze dane o sprzedaży detalicznej produkcji budowlano-montażowej. Będziemy mieć komplet danych za lipiec, żeby stwierdzić, co się dzieje w polskiej gospodarce. I w tym miejscu zachęcam do specjalnych materiałów edukacyjnych, które pozwalają rozszerzyć naszą wiedzę. Podlinkowane one są tam na dole w opisie i w komentarzu. A teraz tematem tego tygodnia jest to, czy paliwa będą drożeć. Czy ropa naftowa pójdzie w górę, czy przełoży się to na powrót inflacji do trendu wzrostowego w Stanach Zjednoczonych oraz nie tylko. No i oczywiście na co warto zwrócić uwagę w tym tygodniu. Te wszystkie odpowiedzi na te wszystkie pytania są w tym materiale dodatkowym podlinkowanym tam na dole w opisie i w komentarzu. Bardzo gorąco do tego materiału zachęcam. I teraz przejdźmy do konsekwencji rynkowych, ponieważ myślę, że te dane są już dawno zdyskontowane. Natomiast rynek złotego widzimy dzisiaj znowu próbuje zaatakować ważną strefę oporów 4,48450 na euro złotym. Ten opór 4,50 jest ważnym punktem odniesienia. Na razie ta korekta, która od kilkunastu dni próbuje być generowana na rynku ryzyka, nie jest w stanie przekroczyć tej bariery, ale gdyby ona została pokonana, otworzą się dopiero wtedy perspektywy na rzecz osłabienia krajowej waluty. Warto być tego świadomym. Polskie obligacje są generalnie stabilne i na razie tutaj nic nowego się nie wydarzyło w ostatnich godzinach, natomiast indeks WIG20 w momencie tworzenia tego wpisu jest dokładnie w okolicach poziomu 2000 punktów, jest bardzo przyklejony do tego poziomu. Jako że nie ma większego odbicia, to moim zdaniem rośnie prawdopodobieństwo, że przekroczymy ten poziom, ale pamiętamy także, że w szerszej perspektywie cała strefa 1975 2000 punktów to jest naprawdę mocne wsparcie i dopiero pokonanie poziomu 1975 zmieniłoby sytuację średnioterminową na bardziej prospadkową na indeksie WIG20. Na chwilę obecną z tej perspektywy średnioterminowej wynika, że ten spadek to jest tylko taki ruch powrotny do najbliższego, ale ważnego wsparcia. To, co niepokoi rynki emerging markets, to zachowanie giełdy w Chinach, reprezentowanej przede wszystkim przez rynek tutaj w Hongkongu. Indeks Hang Seng przebił się przez poziom 18 tysięcy punktów, czyli wszedł w techniczną bessę, warto być tego świadomym i to pociąga za sobą słabość wszystkich innych rynków emerging markets, co widać na następnym wykresie. I oczywiście jest to także negatywna wiadomość dla giełdy papierów wartościowych, ale warszawski parkiet myślę, że jest bardziej uzależniony od tego, co się dzieje na eurodolarze, niż od tego, co się dzieje na giełdzie w Chinach, chociaż giełda w Chinach tworzy cały sentyment na rynki emerging markets, warto być tego świadomym. Rynek europejski, warto zwrócić uwagę w porównaniu do indeksu Standard & Poor i indeksu strachu, który jest notowany i dla Europy, i dla Stanów Zjednoczonych, pokazuje, że te poziomy wskaźnika strachu są najwyższe od maja.
gdyby się okazało, że kolejne sesje przynoszą nam dalsze spadki indeksów giełdowych, to prawdopodobnie te wskaźniki strachu podskoczą do poziomów, które nie były notowane od co najmniej pół roku i będą jeszcze bardziej zachęcały do tego, żeby przeżyć mocniejszą falę wyprzedaży, kontynuacji tendencji spadkowej. A dlaczego tak się dzieje? To odpowiedź na to pytanie tkwi w zachowaniu amerykańskich obligacji. Dzisiaj, w momencie tworzenia tego wpisu, na samym początku sesji amerykańskiej, rentowności amerykańskich papierów sięgają poziomu 4,30. To jest wyżej niż poziomy ekstremalne, które w październiku poprzedniego roku zostały stworzone. A warto zwrócić uwagę, że rok temu w październiku, kiedy byliśmy na tych poziomach rentowności, na których teraz jesteśmy, indeks Standard & Poor's był w okolicach poziomu 3600 punktów. Teraz jesteśmy na poziomie 4300 punktów. No i widać, że gdyby się inwestorzy mieli bazować na tych porównaniach, to indeksy giełdowe powinny być zdecydowanie niżej, jeżeli faktycznie będą się obawiali o wpływ rynkowej stopy procentowej na to, co się dzieje na giełdach papierów wartościowych, więc potencjał ku dalszym spadkom indeksów giełdowych w sytuacji, kiedy rentowności pójdą w górę, przebiją poziom 4,30 na rentowności amerykańskich dziesiątek, stałby się faktem. Natomiast to, że rentowności idą w górę, nie powoduje umocnienia amerykańskiego dolara. Nie mamy dalszych spadków głównej pary świata, pewnego rodzaju ciekawostka ma miejsce, natomiast poziom 1,09 nie jest jeszcze pokonany, dlatego moim zdaniem jest większa szansa na spadki niż na wzrosty głównej pary świata. Natomiast warto także zwrócić uwagę i porównać, co się dzieje na realnych stopach procentowych, czyli po uwzględnieniu inflacji, kiedy będziemy je porównywać z tym, jak zachowują się przyszłe zyski spółek na całym świecie i widzimy, jak duże jest, coraz większe jest dyskonto względem tego, co się dzieje na zyskach względem wycen rynkowej stopy procentowej po uwzględnieniu inflacji, a to także jest pewnego rodzaju czynnik, który może doprowadzić do przyspieszenia korekty spadkowej, tempa spadku indeksów giełdowych, jeżeli one faktycznie będą miały miejsce, ponieważ pamiętamy, że w tym tygodniu rynek będzie się przygotowywał na Jackson Hole, na spotkanie bankierów centralnych, będzie czekał na wszystkie wypowiedzi, które mogą nam przybliżyć odpowiedź na pytanie, gdzie będą dalej stopy procentowe. Indeks Standard & Poor's dzisiaj ma za zadanie co najmniej obronić ostatnie minima, natomiast jeżeli zacznie się sesja i przyniesie ona dalsze spadki, ostatnie minima nie będą bronione, to będzie to zachęta do tego, żeby faktycznie przyspieszyć proces wyprzedaży, dostosowania się wycen spółek giełdowych do tego, co się dzieje na rynku rzeczywistej, realnej stopy procentowej, czyli tych stóp procentowych, które są reprezentowane przez amerykańskie obligacje, zwłaszcza te 10-letnie, od których zacząłem ten materiał poświęcony rynkom zagranicznym. Indeks DAX broni się jak tylko może przed wybiciem się dołem z tej półrocznej, co najmniej już półrocznej konsolidacji, więc także na DAX-ie dzieją się rzeczy bardzo istotne, a jak widzimy na indeksie europejskich największych 50 spółek, testujemy także dokładnie średnią 200-sesyjną, więc jeżeli się okaże, że dalsze spadki mają miejsce, to naprawdę powinniśmy się nastawić na to, że korekta spadkowa przeciągnie się na kolejne tygodnie i że możemy być świadkami tego, że i wrzesień powieli statystykę, która mówi o tym, że jest to na przestrzeni ostatnich 100 lat najgorszy miesiąc do inwestowania na rynku akcji. Z ciekawostek widzimy najnowsze prognozy dotyczące PKB dla Niemiec, że osłabienie gospodarcze ma mieć teraz swoją kulminację, a później mamy mieć do czynienia z ożywieniem gospodarczym niemieckiej gospodarki. Tak, te najnowsze prognozy nam mówią, a amerykańskie obligacje i rentowności sprawiają, że rzut oka wszystkich inwestorów powinien być skupiony teraz na rynku złota, a ta sytuacja na amerykańskim dolarze i rentownościach sprzyja spadkom ceny złota i na razie utrzymywanie się poniżej poziomu $1900 sprzyja właśnie takiej tendencji. Obserwujmy także miedź, w okolicach $8100 jest punkt odniesienia i także ropę naftową, co się wydarzy, czy rynek wróci poniżej $80. Jeżeli ropa wróci, to także rynek tego węglowodoru będzie sprzyjał negatywnym scenariuszom, czyli scenariuszom risk off na różnych rynkach światowych, czyli da wyprzedaży ryzyka. I dodatkowo oczywiście Bitcoin, ponieważ także on
w ostatnich dniach dołączył do dyskontowania negatywnych scenariuszach na rynkach ryzyka na całym świecie, więc na chwilę obecną rynek najbardziej popularnej kryptowaluty także sprzyja spadkom indeksów giełdowych i w ogóle wyprzedaży ryzyka na całym świecie. Jeszcze raz w tym miejscu, drodzy Państwo, zachęcam do tych materiałów podlinkowanych tam na dole w opisie i w komentarzu. O tym teraz jest materiał, czy paliwa będą dalej drożeć, czy należy spodziewać się nawrotu tendencji wzrostowej, czy przełoży się to na wzrosty inflacji, no i oczywiście na co warto zwrócić uwagę w tym tygodniu. Przypominam, te materiały podlinkowane są tam na dole w opisie i w komentarzu. Dziękuję za słuchanie tego materiału, zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy i dawania lajków, jeżeli uważacie, że te materiały niosą dla Was jakąś wartość i widzimy się i słyszymy jutro o poranku. Wszystkiego dobrego, dzisiaj życzę dużej dodatniej stopy zwrotu. Pozdrawiam.